pewnie macie odpowiedź, dlaczego już nie rządzę. Siemanko, tutaj Anioł, nie zwalniamy tempa z behemotami. Był już niedźwiedź, były 2 giganty. Żeby nie wpaść w monotonię, nie będziemy robić teraz 3. giganta. Dla odmiany omówimy sobie ptaka grzmotu. Ptaka, który przysporzył mi najwięcej problemów na samym początku gry, gdyż tutaj wiele zależy od innych osób, nie tylko od nas samych. Naprawdę zgranie na tym ptaku to tak naprawdę podstawa, żeby go pokonać. W tym materiale pokażę wam, co robić, czego nie robić, czego się wystrzegać. Naprawdę duże spektrum wiedzy. Dlatego słuchajcie mnie uważnie, bo to, co teraz usłyszycie, to najlepsza metoda na zrobienie tego ptaka. Jak widzicie, nam się tutaj śpieszy, gdyż jest to wyścig o ramkę. Robimy tutaj podejście do elity, no i chcemy być pierwsi na serwerze, którzy to zrobią. Dlatego nie ma czasu tutaj na zastanawianie się. Pierwsza i najważniejsza zasada na każdym behemocie to tak naprawdę plan, no i podejście, jak chcecie go zrobić. Same plany mogą się od siebie różnić, zależne od przymierza, od sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Natomiast najlepszym sposobem na zrobienie tego ptaka to, tak jak widzicie, tutaj dzielimy się na 4 drużyny. Każda drużyna pilnuje swojej strefy, a wszystko po to, że kamieni na tym behemocie muszą być podniesione bardzo szybko. Żeby podnieść jeden kamień, potrzebujemy 8 osób, dlatego optymalnie jest, jeśli podzielicie się po 10 osób na jedną grupę. Więcej osób tutaj nie wejdzie, gdyż jak widzicie tutaj w rogu, w leżu mieści się 40 graczy, więc akurat 4 grupy po 10 osób. No i dzielimy się na te grupy oczywiście po to, żeby, gdy kamienie się już pojawią, podnieść go jak najszybciej to możliwe. Nie zapominamy oczywiście o zwiadzie. Zawsze to jest 3% do ataku. Widzimy, że tutaj po lewej stronie jest mniej osób, więc ja tutaj przyszedłem na lewą stronę. Na dół doszedł tutaj Adrianescu, więc raczej jest już po 10 osób, więc za moment możemy zaczynać. 40/40, tank już w gotowości, ruszył. No i my oczywiście za nim. Tutaj nic się ciekawego nie dzieje, stoicie sobie w waszych tutaj strefach. Kero tutaj dobrze odbiegł z ataku. No czasem tank też straci to agro, więc tym się nie przejmujcie. Po to właśnie mamy maskę, żeby ten tank ponownie sprowokował behemota do ataku, właśnie tego tanka. I teraz jest bardzo ważny element gry. Widzimy, że ptak w tym momencie wypuścił 2 kule. Tutaj leci jedna, tutaj leci druga kula. No i gdy te kule trafią w wodę, która jest tutaj oddzielona, wtedy ta woda będzie naelektryzowana, no i oczywiście nie chcecie w tej wodzie stać. Dlatego już w tym momencie, gdy ptak się odwraca, nawet parę sekund wcześniej, gdy ptak się odwraca, bo to widać już w tym momencie nawet, o tutaj, już pierwsza kula leci. I teraz leci druga kula, bo ptak się odwrócił. I osoby właśnie no i osoby, które stoją w tym niebezpiecznym terenie, do którego leci jedna i druga kula, powinny przejść do strefy obok na chwilę, żeby nie dostać żadnych obrażeń. Samo wyjście z wody do przodu wam nic nie da, gdyż ptak odrzuci wszystkich na boki. Dlatego nie chcecie stać w terenie, do którego może was odrzucić, więc te strefy i w ogóle tutaj nie możecie stać. Musicie stać na tych bezpiecznych strefach przed odrzuceniem. Oczywiście pamiętając z tyłu głowy, że po pierwszym odrzuceniu od razu wracacie pod waszą strefę, czyli po pierwszym odrzuceniu od razu wracacie blisko waszej strefy, żeby podnieść kamień, tak? Stoicie już przy samej granicy i gdy te kamienie się pojawią, od razu powinniście do nich ruszyć i od razu bardzo szybko powinniście te kamienie podnieść, zanim ptak wypuści kolejne kule. Ale może zobaczmy to na żywym przykładzie. Właśnie teraz leci pierwsza kula, leci druga kula, no i osoby, które nie zdążyły wyjść z tych stref, które wam pokazałem, zostaną właśnie wepchnięte na te naelektryzowane strefy. No i nie wszyscy, jak widzicie, zdążyli uciec od tych stref, ptak ich wepchnął do tej wody naelektryzowanej, no i teraz na przykład te 2 grupy powinny podnieść te kamienie od razu praktycznie, gdy się pojawiły. No bo stoimy już przy tych kamieniach, prawda? No niestety tak to nie zadziała. O ile tutaj brakuje jednej osoby, a kilka osób stoi nie robiąc nic, o tyle tutaj
kamień podnoszą tylko 2 osoby i tak naprawdę sam nie wiem czemu. My podnieśliśmy, ale oni, jak zobaczycie, nie podniosą tego kamienia, co będzie nas kosztowało cenne sekundy. A tak naprawdę w tym momencie te 4 kamienie już powinny być podniesione i ptak powinien zejść na dół, no ale nie udało się, tak? No i tutaj możemy dać duży plus dla grupy z góry, bo oni podnieśli kamień, pomimo że ich strefa była naelektryzowana. Nasza strefa też podniosła kamień, chociaż mieliśmy lekkie problemy. Ogromny minus dla ludzi tutaj z tej strefy. Byli blisko kamienia, nie mogli go podnieść. No i ludzie z tej strefy też zaspali. Dla nich też nie ma usprawiedliwienia. To, że ich strefa była naelektryzowana, to o niczym nie świadczy. Już po samym odrzuceniu powinni podejść blisko krawędzi. No i gdy kamienie się pojawią, powinni je podnieść. A jak za chwilę zauważycie, w tym momencie już każdy powinien iść do swojego kamienia i naprawdę zdążycie podnieść ten kamień, zanim ta kula uderzy. A nawet gdyby miała uderzyć, to lepiej podnieść ten kamień i się uleczyć. No ale tutaj już jak jedna osoba tylko stała, to nie było sensu. No i w takiej sytuacji, jak jest ta grupa po prawej, naprawdę lepiej podnieść ten kamień i mieć go z głowy. Szczególnie, że ta kula leci bardzo wolno, jej obrażenia nie są aż tak duże. Duże obrażenia to ma zupełnie inny atak. Widzicie, że tutaj tracicie jedynie 11 000 co sekundę. Przy 300 000 w Legionie jest to naprawdę niewiele. No i sam kamień oczywiście uleczy te jednostki, więc lepiej podnieść ten kamień bardzo, bardzo szybko. Natomiast gdy widzicie ten atak, tutaj te osoby zaznaczone, tego ataku na pewno nie chcecie dostać. To już wam mówię teraz. Tutaj Kermit oczywiście dostanie za 124 000 razem z Majokiem. Tutaj już mogliśmy wejść, ale no nie chcieli. Ja chciałem szybko tutaj wchodzić, no bo wiecie, to był wyścig po ramkę. Wyścig o numer 1 na serwerze. Więc mi się tutaj śpieszyło. Dobra, kamień z lewej podniesiony, kamień z dołu podniesiony. Możemy bić. Także na tej powtórce już tutaj nic ciekawego nie będzie. Ptak zostanie pokonany. Jak widzieliście, również my popełniliśmy tutaj kilka błędów. Szczególnie grupa z dołu i grupa z prawej. Gdyby nie to, a jest to do poprawy, to nasz czas byłby o wiele lepszy. Zobaczmy jeszcze na sam moment tutaj pokonania tego ptaka. Nasze legiony zostaną wyteleportowane z leża. Ja jestem tutaj na 10. pozycji. Całkiem spoko. Bardzo dobry wynik z mojej strony, powiedziałbym. Szczególnie, że tutaj już naprawdę były te piątki. Tutaj też były te piątki pode mną. No i widzicie tutaj nagrody za zrobienie elitarnego najazdu. No i w systemowych mamy gratulacje za pokonanie ptaka grzmotu jako pierwsi. No i sprawdźmy sobie jeszcze, czy faktycznie byliśmy numerem 1 na serwerze, czy jednak ktoś nas wyprzedził. Tutaj mamy rankingi, elitarne najazdy, VP, numer 1, ramka należy do nas. Także podział na grupy jest najlepszy z tego co widzicie, pomimo tego, że zostały tam popełnione błędy przy podnoszeniu kamieni, szczególnie tych pierwszych na początku, bo niektórzy chcieli uciekać, gdy powinni stać twardo i podnosić, to nadal zajęliśmy miejsce numer 1. Ale co jeśli dopiero zaczynacie i niewiele osób przychodzi na te behemoty? Tutaj również mam dla was odpowiedź. Jest to kolejne archiwalne nagranie, tym razem z 13 kwietnia 2023 roku. Może niektórych tutaj zdziwić tag PFA. Ten tag, który tutaj jest, powstał po pierwszym rozpadzie naszego przymierza, ale dzięki osobom, które tutaj widzicie w leżu, nasze przymierze przetrwało próbę czasu. Niektórzy z tego leża są do dziś w VP, m.in. Dun, który, co ciekawe, stoi dokładnie w tym samym miejscu po 2 latach niemalże, bo jest to nagranie prawie sprzed 2 lat. Jest jeszcze Osa, no i jest jeszcze Matmat. Reszty osób już z nami niestety nie ma, a to były osoby o podobnym poziomie mocy i aktywności do wcześniej wspomnianych. Naprawdę mocni gracze. Myślę, że PFA można nazwać takim zalążkiem VP. Planuję ogólnie zrobić film o historii VP, jak to się zaczęło, jakie były przeciwności, jakie były sukcesy. Więcej już będzie w samym filmie, natomiast przechodząc do tej próby,
Tutaj plan był już zupełnie inny, gdyż nie mamy osób, żeby podzielić się na 4 grupy. Dlatego plan tutaj był następujący. Gdy pierwsze kamienie zostaną zrzucone przez ptaka, to zaczynamy od górnego, no i lecimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeden po drugim. Gdyż mamy tutaj niewiele osób i nawet nie możemy się podzielić na 2 kamienie. Ale z racji takiej, że nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem i w przypadku, gdyby ptak naelektryzował tę strefę, a podnieślibyśmy ten kamień z góry, no to już nie możemy iść zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wtedy wszyscy jak jeden mąż idziemy za kapitanem, który jest tutaj oznaczony, no i tym kapitanem jestem oczywiście ja. Także pierwsze co musicie mieć to oczywiście plan, no i gdy macie plan, wtedy już nic was nie powstrzyma. No i ponownie rytuał w postaci zwiadu przed każdym behemotem. Zawsze. Ja tutaj mam maskę z tego co widzę, prawdopodobnie chciałem tutaj grać rolę tanka. No, zobaczymy jak to pójdzie. Wszyscy są aktywni, więc można zacząć. Teraz użyłem tutaj maski. Ściągnąłem na siebie ptaka, no ale ptak nie chciał do mnie lecieć, gdyż są tutaj bardziej smakowite kąski w postaci mocniejszych graczy. No i kiedyś behemoty działały tak, że bardzo dużo skakały pomiędzy postaciami, pomiędzy graczami. Jeśli któryś mocniejszy gracz uderzył behemota swoim na przykład artefaktem, no to ten behemot leciał właśnie do tego gracza. No i znowu, zgodnie z planem, wszyscy powinniśmy iść tutaj w górę. Z racji takiej, że ptak rzucił kulę na górę, idziemy sobie do strefy z prawej. No i oczywiście widzę, że tutaj zaznaczone osoby wchodzą w wodę. No i nie ma co się złościć na te osoby, ja tutaj stosuję zasadę ograniczonego zaufania. Gdy widzę, że ktoś taki wchodzi, w ogóle robi ruch w kierunku wody, wolę sam wyjść, no i być bezpieczny. Nie wiem co tutaj ta osoba robi. Prawdopodobnie nas troluje. Te osoby już powinny ruszyć, bo dostaną obrażenia, chociaż te obrażenia od tej kuli nie są duże, więc to nie jest problem, pamiętajcie o tym. Te obrażenia są ogromne i tych obrażeń musicie unikać jak ognia. No i znowu ktoś tutaj wchodzi, ja próbuję wycofać się, udało mi się, no i teraz mogę sobie wrócić po kamień. 3 osoby padły, być może najsłabsze ogniwa, zobaczymy czy będzie prościej, czy będzie trudniej teraz bez tych osób. Dobra, kamień został podniesiony. Może powinniśmy to troszkę przyspieszyć. Teraz 2 kamienie, które moglibyśmy podnieść, są naelektryzowane, więc wszyscy tutaj czekamy, aż zwolni się to miejsce. Chociaż moglibyśmy tam wejść, ale podejrzewam, że niektórzy mają mało HP, dlatego nie ma co ryzykować. Lepiej poczekać i się uleczyć. To, że ja mam pełne zdrowie i pełny legion, nie znaczy, że wszyscy tutaj mają pełne legiony. Nie możecie być na behemotach całkowitymi egoistami. Trzeba czasem pomyśleć również o innych. Tutaj widzicie, podnoszę kamień, ale od razu gdy podniesiemy ten kamień, idę do drugiego. Tutaj osoby bardzo dobrze wychodzą, więc tym razem trafiło się na ogarnięte osoby. Mocy miałem tutaj 7 milionów, w Legionie miałem około 120 000. No a pokazuję wam tę próbę właśnie po to, żeby osoby, które dopiero zaczynają, mogły się porównać właśnie do początków, do tego, że ja tutaj biegam Gwanwyn z Niko, że nie mam tutaj legendarnych bohaterów, że tak naprawdę każdym zestawem bohaterów można sobie poradzić. Wystarczy tylko mieć dobrą technikę. Oczywiście czasem i technika nie pomoże, gdy mamy za małe obrażenia, ale z reguły naprawdę można dużo nadgonić techniką. A w szczególności powinniście robić te behemoty dobrze technicznie, jeśli tej mocy jeszcze nie macie. No i co, udało nam się uchwycić piękny moment, w którym Osa napisał coś na czacie. Ci, którzy są w moim przymierzu, raczej wiedzą, że Osa nie traci czasu na pisanie, tylko sobie po prostu gra, bije wrogów, wysyła na farmę i tyle. Naprawdę tutaj jest rzadki moment,
Pewnie wielu z was nawet nie wie, jak rzadka sytuacja tutaj miała miejsce. Zobaczmy sobie jeszcze właśnie w rankingi obrażeń. 60 000, prawie 70, całkiem dobry wynik, powiedziałbym. No i mówiłem, że te osoby, które tutaj są ze mną, to naprawdę mocni zawodnicy. Co widać po obrażeniach. Niemalże każdy z nich miał tutaj większe obrażenia ode mnie, więc tak jak mówię, to byli bardzo ogarnięci gracze. Ja będę tutaj kończył, mam nadzieję, że film okazał się pomocny. Tutaj jeszcze widzę czasy, w których terroryzowałem osoby, które tutaj były. Ja nie uznawałem tutaj ani minuty spóźnienia. Ktoś powie, że dziwne zachowanie, ale ja wolałem, żeby ludzie, którzy byli tutaj aktywni, nie byli źli na siebie, tylko żeby byli źli na tych, którzy nie przyszli. Za mojego panowania zawsze zaczynaliśmy równo, czy to w 2 osoby, czy w 10 osób. Była wyznaczona godzina startu, każdy mógł wysłać wojsko wcześniej, nawet z bardzo, bardzo daleka, tak jak na przykład Osa. No i na tą godzinę, o której miał być start, każdy wchodziliśmy do leża i zaczynaliśmy. Tak wyglądała moja polityka, moje rządzenie. No i pewnie macie odpowiedź, dlaczego już nie rządzę. Dobra, ja będę się tu z wami żegnał już naprawdę. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.